Witajcie w bitwie konsol. Dzisiaj starcie 16 bitów. Przed nami Sega Mega Drive i Super Nintendo Entertainment System. Zaczynamy! Sega Mega Drive miała swoją premierę w 1989 roku. Wyposażona w procesor 16-bitowy o prędkości 7,61 MHz. Konsola była następcą Segi Master System i odniosła spory sukces, głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyszła pod nazwą Genesis. Na całym świecie sprzedano około 39 milionów egzemplarzy tej konsoli. SNES, czyli Super Nintendo Entertainment System, konsola, która była następcą NES-a, wyposażona była w procesor słabszy niż w Mega Drive'ie 3,58 MHz. Sprzedała się w ilości około 49 milionów egzemplarzy, czyli około 10 milionów więcej niż Sega Mega Drive. Jak również ukazało się na nią znacznie więcej gier. Gabarytowo obie konsole są zbliżone. Sega Mega Drive postawiła na ustawienie w poprzek, natomiast Nintendo jest ustawiane wzdłuż. Obie konsole posiadają po dwa porty padów, obie są na kartridże. Obie wyposażone w przyciski on-off i reset. Dodatkowo Sega posiada wejście na słuchawki i suwak od podgłaszania i przyciszania, natomiast Super Nintendo Entertainment System posiada przycisk do wystrzeliwania kartridży. Z tyłu obu konsol znajdują się wyjścia na zasilacze oraz wyjścia na kable antenowe. Oprócz tego w obu konsolach jest jeszcze nietypowe wyjście audio-wideo, do których trzeba posiadać specjalistyczne kable. Plastik, z jaki wykonany konsole, również się różni. Sega Mega Drive jest wykonana ze śliskiego, połyskującego plastiku, który jest odporny na rysy i przebarwienia. Natomiast plastik, z jakiego wykonany jest SNES, łatwo przebarwia się i po wielu latach konsola ma tendencję do żółknięcia. Pady obu konsol dość mocno różnią się od siebie. Pad od Segi Mega Drive jest znacznie większy, natomiast pad od Super Nintendo posiada więcej przycisków. W padzie od Segi Mega Drive mamy tylko przyciski A, B, C i Start. Natomiast w padzie od Super Nintendo jest przycisk A, B, X, Y, Start, Select, L i R. A zatem mamy tu wiele więcej funkcji. Poza tym pad od Segi jest twardy, kanciasty i dość niewygodny. Podczas gdy pad od Super Nintendo jest bardzo lekki, przez co czasami wydaje się tandetny, ale jest całkiem wygodny w użyciu, jeśli się już do niego przyzwyczai. Zatem w tym wypadku górą zdecydowanie pad od Super Nintendo. Kartridże obu konsol również znacznie się różnią od siebie. Kartridże od Super Nintendo są znacznie większe niż te od Mega Drive. Co ciekawe, pomimo że są większe, to ich wtyczki są węższe. Rejected!
Podsumowując, Super Nintendo jest lepszą konsolą niż Sega Mega Drive, ponieważ ukazało się na nią więcej gier, więcej lepszych tytułów. Kiedy obie konsole były jeszcze nowościami, Super Nintendo było tańsze, miało tańsze gry, miało więcej gier, miało lepsze gry, miało lepszego pada, a zatem zwycięzcą pozostaje Super Nintendo Entertainment System. Dzięki za uwagę. Cześć!